Gry z roku na rok stają się coraz bardziej popularne i dzięki urządzeniom takich jak smartfony czy tablety można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach praktycznie każdy ma możliwość w dowolnym momencie i miejscu do pogrania. Really? Niestety, rzadko w mediach przedstawia się je w pozytywnym świetle. Dlatego chciałem wam przedstawić 5 bardzo ciekawych inicjatyw charytatywnych związanych głównie z grami i graczami. Zacznijmy od organizacji zwanej Child's Play, która została założona w listopadzie 2003 roku przez twórców internetowego komiksu dla graczy Penny Arcade, Mike'a Krahulika i Jerry'ego Holkinsa. Była to ich reakcja na artykuł Billa Franza zatytułowany Violent Video Games are Training Children to Kill, gdzie autor uważał, że gry świetnie przygotowują dzieci do bycia seryjnymi mordercami. Mike i Jerry postanowili na ich własnej stronie zachęcić swoich użytkowników do przyłączenia się do ich nowo założonej fundacji charytatywnej i pokazać, że większość graczy to dobrzy ludzie, którzy po prostu kochają grać w gry. Celem ich początkowej działalności był dziecięcy szpital w Seattle w stanie Waszyngton, w której można było pomóc na 2 sposoby. Pierwszy sposób to zwykłe przekazanie pieniędzy, a drugi to kupno przeróżnych rzeczy z tzw. listy życzeń, którą można było sprawdzić na stronie sklepu internetowego Amazon. Efekty przerosły wszelkie możliwe oczekiwania. Otóż w niecały miesiąc zdołali uzbierać ponad $250,000 dla chorych dzieci w szpitalu. Sukces tej akcji był tak wielki, że autor artykułu o negatywnym wpływie gier oficjalnie przepraszał w tekście zatytułowanym Video Gamers Go Out of Their Way for Ill Children. Od tamtej pory, z roku na rok zwiększa się liczba szpitali, której możemy pomóc poprzez tą organizację. Mamy też możliwość wybrania, którą placówkę medyczną chcemy wspomóc, zapoznając się z ich własną listą życzeń. Oprócz tych 2 głównych metod pomagania doszły też licytacje, na których możemy głównie licytować przedmioty bądź usługi związane z przemysłem gier. Jak dla przykładu w 2011 roku zlicytowana została wycieczka po firmie Valve za $6,000 albo replika Gravity Gun z gry Half-Life 2 za $21,000. Po 10 latach swojej działalności fundacja Child's Play uzbierała ponad $20 milionów i co roku udaje im się gromadzić coraz to więcej pieniędzy w stosunku do roku poprzedniego. When gamers give back, it makes a difference. Go to childsplaycharity.org to help the cause. Tym razem będziemy mieć do czynienia z darmową grą dostępną na system iOS pod tytułem Raise the Village studia Big Picture Games. Sam produkt przypomina gry typu Farmville, gdzie naszym głównym zadaniem będzie rozbudowywanie wioski i dbanie o jej stabilny rozwój. Niby nic ciekawego i na pierwszy rzut oka nie mające nic wspólnego z działaniem charytatywnym, ale zmienia się to w momencie, kiedy zechcemy kupić w grze przedmioty poprzez formę mikrotransakcji. Otóż przedmioty kupione w grze, jak na przykład woda, ubrania czy lekarstwa, zostają przez studio kupione jako prawdziwe produkty i wysyłane do Afryki. Gdy przedmioty docierają do ludzi, to na dowód zostaje zrobione zdjęcie, dzięki czemu gracz może widzieć, że jego działania w grze mają rzeczywiste odzwierciedlenie na świecie. Na ten oryginalny pomysł wpadli Joy Salisbury i Cameron Macmillan, którzy w 2010 roku polecieli do Ugandy i widząc, że wiele wiosek tam cierpi z powodu małej ilości środków potrzebnych do życia oraz będąc zaskoczeni tym, ile pieniędzy ludzie wydają na wirtualne przedmioty w grach, postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeszcze tego samego roku zostaje założona fundacja New Charity Era, która później zmieni nazwę na Big Pictures Games. Koncepcja połączenia gry i pomagania innym w realnym świecie została ciepło przyjęta przez użytkowników, którzy pobrali ponad 70,000 razy, a twórcy chcą w najbliższym czasie rozszerzyć obszar ich działania w Afryce. Humble Bundle.
Praktycznie każdy gracz słyszał o tej ciekawej inicjatywie, która polega na tym, aby kupić paczkę kilku gier w cenie takiej, w jakiej będziemy chętni za nią zapłacić i do tego decydowania, ile z tych pieniędzy ma pójść dla twórców gier, organizatorów sprzedaży i organizacji charytatywnych. Pomysłodawcą tej akcji jest Jeffrey Rosen z studia Wildfire Games, który zainspirowany niskimi cenami gier podczas wyprzedaży w serwisie Steam oraz akcją Płać ile chcesz w rocznicę gry World of Goo postanowił zorganizować taką wyprzedaż, jakiej do tej pory jeszcze nie było. Pierwsza sprzedaż Humble Bundle wystartowała 4 maja 2010 roku i trwała około tygodnia. Z tą akcją związana też była obawa przed tym, czy ludzie po prostu nie wykorzystają okazji, by zapłacić jak najmniej za gry, a gdyby tak było, to byłaby to pierwsza i ostatnia tego typu wyprzedaż. W rzeczywistości okazało się inaczej. Organizatorzy przewidywali, że uzbierają co najwyżej $200,000, a okazało się, że uzbierali ponad 1 200 000, z czego ponad 350 000 poszło na cele charytatywne. Od tamtego czasu zostało zorganizowanych kilkadziesiąt tego typu wyprzedaży, które w skład czasem wchodziły nie tylko gry, ale też muzyka czy e-booki. Podczas każdej akcji Humble Bundle możemy zaobserwować, że niektórzy płacą nawet kilka tysięcy dolarów za produkty. Do tej pory wyprzedaże Humble Bundle uzbierały w sumie ponad 50 milionów dolarów, z czego ponad 20 milionów zostało przeznaczone na cele charytatywne. Ta inicjatywa dowiodła, że niektórzy kupcy są chętni zapłacić więcej niż wynosi minimalna cena oraz zrodziła inne podobne tego typu wyprzedaże jak Indie Gala czy Indie Royale. Kolejną ciekawą inicjatywą charytatywną jest serwis Extra Life, który skupia społeczność graczy chcących nieść pomoc potrzebującym w sieci szpitali Miracle's Children Network, a sposób pomocy wygląda następująco. Otóż ludzie po zapisaniu się decydują na całodobowy maraton z grami, który przypada raz do roku. Po formalnych wstępach każdy użytkownik tworzy własną stronę, na której stara się zachęcić jak najwięcej osób do wpłacenia jak największych ilości pieniędzy. Cała idea zaczęła się od tragedii małej dziewczynki zwanej Victoria Edmond, która trenowała gimnastykę sportową i należała do szkolnej drużyny cheerleaderek. W wieku niecałych 12 lat stwierdzono u niej ostrą białaczkę limfoblastyczną. W 2005 roku, przebywając w szpitalu w Houston w stanie Teksas, poznała Jeremiego Adamsa, który przeprowadzał wtedy zbiórkę pieniędzy przez radio na rzecz chorych dzieci. Energia, jaką rozpierała dziewczynkę, zaskoczyła Jeremiego, który później, odwiedzając szpital w 2007 roku, dowiedział się, że choroba się nasiliła. Będąc wtedy współwłaścicielem nowo powstałej strony internetowej Sarcastic Gamers, gdzie w sposób sarkastyczny komentowano aktualne wydarzenia w branży gier komputerowych, postanowił skierować prośbę do społeczności o podarunki dla niej. Wkrótce dostała tyle paczek z grami, pochodzących nawet z Azji czy Europy, że postanowiła się nimi podzielić z innymi dziećmi w szpitalu. Dzięki tym podarunkom walka z chorobą stawała się mniej uciążliwa z myślą, że są ludzie na świecie nieobojętni wobec jej cierpienia. Niestety, w 2008 roku Victoria Edmond zmarła. To wydarzenie tak wstrząsnęło Jeremiego Adamsa, że zdecydował się w pełni oddać się celom charytatywnym i w hołdzie dla Wiktorii zakłada fundację zwaną Extra Life. Na początku swojej działalności zgromadziło 1200 graczy, którzy dostarczyli ponad 120 000 dolarów, a w następnych latach było już tylko lepiej. W sumie od początku swej działalności fundacja uzbierała ponad 4 miliony dolarów i skupia coraz to więcej chętnych z całego świata, by poprzez wspólne granie nieść pomoc potrzebującym. I'm gonna hook you up!
For all those fucking lazy asses watching me and going like, hey, I want the games, I'm gonna give you the game. Tej postaci niektórym osobom nie trzeba przedstawiać. Ów jegomość zwie się Bashir Boumaza, bardziej znany pod pseudonimem Affin, który nazywa siebie najlepszym graczem na świecie. Face it, I'm the best paladin, I'm the best player. It's Athene, best gamer in the world. Athene, best paladin, best player in the world. I'm the best gamer in the world. Sławny stał się dzięki filmikom wrzucanym na YouTube od 2007 roku, gdzie wyraziście i emocjonalnie opowiadał o różnych rzeczach, m.in. o tym, jakim to jest super graczem oraz o swojej dziewczynie, którą często nazywał Nikt w tamtym czasie nie dałby wiary, że ten arogancki i nieprzebierający w słowach facet jest w stanie zrobić coś dobrego dla innych. A jednak w 2012 roku, zainspirowany półgodzinnym filmikiem Kony 2012 i tym, w jaki sposób szybko się rozpowszechnił, postanowił zainicjować akcję zwaną Sharecraft 2012. Założenie inicjatywy było uzbieranie $1 miliona na rzecz organizacji humanitarnej Save the Children w ciągu 100 dni. Athene's Sharecraft project is the most ambitious charity event in the history of esports. Cel został osiągnięty. $1 million live on stage. Do you guys think we're gonna hit it right now? Yeah! If we hit the $1 million, I want you guys to go crazy. We've hit it! We've hit it? We've hit $1 million! We've hit $1 million! I jakby tego było mało, firma DC Entertainment postanowiła oddać $500,000, jeśli Bashirowi uda się uzbierać tyle pieniędzy, więc w sumie uzbierał ponad $1,5 miliona. Na tym jego działalność charytatywna się nie skończyła. W 2013 roku zakłada platformę zwaną Gaming for Good, gdzie użytkownicy mogą nabyć gry za punkty. Aby punkty zdobyć, należy przez tą stronę przekazać pieniądze dla organizacji charytatywnej bądź opłacać miesięczną subskrypcję kanału Bashira na Twitchu, gdzie streamuje swoje granie prawie codziennie. Serwis do tej pory uzbierał ponad $9 milionów, co jest wynikiem naprawdę wysokim, biorąc pod uwagę to, że dokonano tego w niecały rok. I to by było na tyle. Oczywiście to są jedne z wielu wartych uwagi inicjatyw charytatywnych związane z grami, które z roku na rok osiągają coraz to lepsze wyniki w zbiórce pieniędzy i przekonują też coraz więcej osób do wzięcia w nim udziału.